Witam. 12 luty 2024 rok i dalsze historie związane właśnie z tym nowiem, o czym mówiłem, ale wpływ nowiu z dnia 9 lutego, a właściwie 10, bo przecież to 23:58 ten nów i mamy dzień następny, ale tak on właśnie wygląda. Zaraz pokażę go bardziej, taki nieobrobiony, tak? I mamy taki, i tutaj mamy aspekty. Proszę zwrócić uwagę na Dwada Samse, czyli znak wodnika, a Dwada wagi. Czyli tak jak tutaj mamy wodnika, tutaj, a Dwada Samsa naszej ukochanej wagi, która znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu. Tu. A z kolei Wenus, gdzie mamy? Oczywiście, że mamy w koziorożcu, w dodatku w dużej bliskości z Marsem. O tym wszystkim będziemy sobie teraz tutaj opowiadać, ale najważniejszą rzeczą jest ten kosmogram. To kosmogram oczywiście polski. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy Polskę, na zewnątrz mamy właśnie ten nów, który nas tak bardzo intryguje, a mnie najbardziej. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy ascendent i przechodzimy na descendent i na descendencie tutaj dalej mamy Słońce i Księżyc w koniunkcji bardzo blisko descendentu. Zaraz obliczymy ile, mniej więcej około, przypuśćmy 5 stopni. Dlaczego jest to tak szalenie intrygujące? Ze względu na to, że rzadko się tak zdarza, żeby nów był blisko descendentu, ascendentu, medium celi, imum celi. Czyli dokładnie, właśnie tutaj mamy ascendent, descendent, medium celi, imum celi. Rzadko, bardzo rzadko, ze względu na to, że ta koniunkcja nów rozpoczyna jakieś nowe działania. Nowe działania i właśnie nowe działania. I wiemy o tym, że kosmogram ma swoje sektory i z tych sektorów możemy skorzystać przy interpretacji. Interpretacja, tutaj mamy dokładnie 7 sektor. Najprościej to policzyć w ten sposób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc jest w 7 sektorze Polski i tutaj mamy ten 7 sektor w wodniku. Oczywiście proszę się przyjrzeć. Blisko Jowisza, który już się znajduje w 8 sektorze i tutaj jest właśnie nasz ulubiony Saturn, który właściwie trzeba by tak brać pod uwagę, że ten nów podlega jemu dlatego, że jest pierwszą planetą, to jest raz i najpierw wejdzie Księżyc, a potem dogoni Słońce, także ta planeta jest jakby pierwsza w ataku, chociaż Merkury na pewno wyprzedzi w międzyczasie. Co oznacza nów? Nów to jest przede wszystkim początek, ale początek bardzo różnych rzeczy. Nie można powiedzieć, że nów rozpoczyna na przykład coś. Wszystko rozpoczyna. Wszystko jest od nowa, to co się rozpoczyna w tym okresie. Czy nów może działać do tyłu? W pewnym sensie można by było brać pod uwagę, że nów bierze udział w tym, co było. Przypuśćmy, tak jak przy planetach bierzemy 10 stopni, że już zaczyna działać.
a czasami 2 stopnie. No, akurat Uran jest taką planetą, że lepiej nie brać w ogóle pod uwagę, ale niektóre planety można brać wcześniej. Tak nów nie za bardzo, ale. Zawsze, jak to się mówi, reguły są bardzo złe, a czasami jest coś dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się dzieje przed, to nowiem kończymy. Kończymy, zamykamy i koniec. Ale z niektórymi sprawami warto być wcześniej, czy sprawdzić, czy się udało, czy się nie udało i dalej ciągnąć tą sytuację, jeżeli jest siła i potencjał. I tutaj właśnie nów jako koniunkcja Słońca z Księżycem, czyli właściwie Lwa i Raka, tak, no bo Księżyc to jest władca Raka, a z kolei Słońce jest władcą Lwa. Będąc w wodniku, czyli Słońce ma tutaj większe znaczenie ze względu na to, że jest naprzeciwko Lwa i dlatego ten nów ma ogromne znaczenie w całej sytuacji naszej życiowej. Całej, kompletnie. Tylko nie każdy jest wodnikiem, nie każdy ma wpływ tego wodnika tak szalenie silny. Nie wszyscy. Na przykład ja osobiście absolutnie nie. Ale na przykład chociażby tutaj jeszcze jedna rzecz, że po drugiej stronie my posiadamy Plutona, tu, na ascendencie, proszę zwrócić uwagę, to jest nasz polski, bo ten nów właściwie jest na zewnątrz. I tutaj musimy patrzeć, jak on jest na zewnątrz. I teraz popatrzcie, Pluton wszedł do wodnika, w Lwie mamy Plutona, więc to też stanowi, czy wartość Plutona? Nie tyle wartość Plutona, co bardziej wartość tego okresu, ponieważ Pluton jeszcze wystąpi i będzie w retrogradacji, on wyjdzie. Także on będzie jeszcze rozrabiał, ale ten czas, który teraz jest, ten, gdzie on przemierza i Saturn, który też ma swoje znaczenie bardzo silne w rybach. No i oczywiście w tej dalszej opowieści też ma nasz Neptun, ale Saturn jest pierwszy i w dodatku Saturn ma taką charakterystykę troszeczkę, proszę zwrócić uwagę, o tutaj pokażemy Saturna, tylko pokażę palcem. Proszę zwrócić uwagę, szukać Saturna. Saturn jest tutaj pod moim palcem. Idziemy do dołu i Saturn jest w byku, w lwie. Tak, dobrze mówię? Tak. Przepraszam, co ja mówię w byku, to Jowisz. A tutaj Saturn jest w rybach, w byku. No. Ale w byku jest Saturn. Więc trzeba podjąć pewne ryzyko, dlatego że tak, Saturn jest w rybach, ale w dładzie byka. W byku jest Jowisz i jest Uran. Więc dlatego też Saturn bierze ogromny udział w tym całym galimatiasie tutaj tej historii. Niby dłady nie są istotne. Dłady mają wielkie znaczenie interpretacyjne i wielkie znaczenie interpretacyjne jest to, co jest. Waga, ten sektor wagi, to przede wszystkim jawni wrogowie, co jest najważniejszą rzeczą, więc ujawniają się wrogowie, pokazują się ci wszyscy, których, no, możemy powiedzieć, ach ty jesteś dopiero. No i przede wszystkim mariaż. Mariaż jest chyba najgorszą rzeczą w tym wszystkim, dlatego że mariaż ma taką sytuację w wadze dosyć przymusową. Czyli panna chce się wydać za wszelką cenę. Co jest najgorszą rzeczą, kiedy wiecie, o co chodzi w biologii. Czy jest ta chęć, ale wśród ludzi
musi być jeszcze rozsądek i świadomość. Z czym i czym i po co. Dlaczego? Dlatego, bo tego mariażu, jeżeli dobrze poprowadzimy mandalę mariażu, niektórzy mogą się zapytać, co to jest mariaż. Ślub, małżeństwo, rozkosz przebywania z sobą. Tylko nie taka, wiecie, na kartę rowerową, tylko dlatego na przykład chociażby taki mariaż jest pomiędzy nami a na przykład chociażby Stanami Zjednoczonymi i to, co powiedział pan Trump, który prawdopodobnie na 100% będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedział, że ci, którzy nie płacą, to odpadają i jego to nie interesuje. Pamiętacie, jak przyjechał? On bardzo tutaj nas wychwalał i znał naszą historię. Ja zawsze bardzo cenię, bo ktoś powie, no tak, ale wie pan, musimy płacić jakąś daninę. No, to nie jest danina. To nie jest danina, tylko coś za coś. Jeżeli chcemy otrzymywać zdrowe produkty, musimy zapłacić, ponieważ akurat tylko ten świat albo ta osoba ma te produkty zdrowe, bo reszta to jest taki produkt troszeczkę chybiony. Chcecie, raczej wolałbym jeść chleb, który jest amerykańskim chlebem, niż na przykład jeść chleb, który jest niemieckim chlebem, bo to nie będzie niemiecki chleb, tylko to będzie ten chleb, który nasi rolnicy, a właściwie nasi, powiedzmy ładniej, nasi chłopi, którzy nas bronią w tej chwili i stoją prawie jak Kościuszką. Oni mają chyba coś wspaniałego w sobie, co jest nie do ocenienia. Jak słyszę że ktoś mówi, jakie traktory mają, jakie to... Czy ktoś w ogóle orał? Czy ktoś trzymał szpadel w ręce i tak ze 200 metrów przekopał? Takiej twardej, gliniastej ziemi? Albo z kamieniami? Zapraszam. Akurat mam działkę do skopania. Tak, w imię czynu społecznego. Zapraszam i naprawdę niech to zrobi. Niech pokaże tą werwę, siłę i albo na przykład ugorowanie. Wiecie, co to znaczy pesz? Jak wejdzie pesz? Jak pesz w ciągu paru dni, zupełnie poważnie mówię. Jak wiosną pójdzie, to już późną wiosną już jest bardzo ciężko go wyplenić i wtedy co? Stosować jakieś herbicydy, czy jeszcze co? Co stosować? Jak jest ziemia, jak jest gleba, tutaj ma pełno perzu, to słuchajcie, nawet wideł nie wbijecie. Ja taką miałem kiedyś taką działkę pracowniczą, akurat otrzymaliśmy z kamieni. Pamiętam, że łomem się nie dało tego zrobić. Teraz w jaki sposób to było zrobić? A przyjechała kopara i koparka i przyjechał taki ogromny wóz. Nabrała, wyrzuciła i się sprowadziło na wąsie. To jest A skąd brać tą ziemię? No Niemcy kiedyś brali, wiecie skąd. Parki w Berlinie były kopane takie ogromne rowy i te rowy były zasypywane tą ziemią i do dzisiaj pewnie one istnieją, te piękne parki berlińskie. Także musicie o tym wiedzieć, bo potem gadacie jakieś dziwne. Ja czasami słyszę i po prostu nie wierzę, że może takie coś przyjść do głowy. Nie przyjdzie historia, nie przyjdzie sprawdzenie u dziadka, u babci, chociaż, no co tu ukrywając, no są te babcie i dziadkowie, którzy przyszli, no wiecie skąd, no i oni tak za bardzo, no teraz mącą, tak, na przykład niektórzy, tak, no macie tego pana ze Słupska, macie teraz we Wrocławiu i wybory macie we Wrocławiu, to tak a propos.
I to jest właśnie ten mariaż głupoty, który się odbywa w tej chwili. I musicie dokładnie, bo jesteśmy przed wyborami, jesteśmy przed wyborami świadomości naszej. A ten właśnie tutaj nowy pokazuje, że w tym mariażu jest najwięcej paskudztwa, jakie może być. Ja tak trochę muszę zakryć, bo akurat to miałem takie kartki z odzysków. I tutaj macie to. Tutaj jest Saturn. Potem jest Neptun, który jest ogromną iluzją. Ja zresztą to powtarzam cały czas. Teraz naprzeciwko ascendentu Lwa Polski mamy właśnie wodnika, kiedy zawsze dążymy do jakiej takiej niezależności, niezawisłości, ach i och. I w tej chwili jest szansa. W tej chwili dlatego, że wchodzimy w epokę wodnika. Jeszcze jest czas, ale oczywiście to jest właściwie, można by było powiedzieć, że astrologiczna próba genetyczna. To genetyka planet, jeżeli istnieje, a istnieje, bo będę miał taki program o genetyce planet, który się wpisuje na przykład chociażby w wiele osób. Zresztą ci, którzy śledzą dokładnie, to pamiętają taki krótki wywiad mój z Emilem Piaseckim, na przykład na pewno z Emilem Piaseckim będziemy rozmawiać na te tematy, dlatego że jest czynnik tak zwany Jonasa, czyli astrologiczny, i ten czynnik Jonasa pomaga w pewnych rzeczach, ale także i astrologia pomaga, a ja nigdy nie robiłem tego, czym się zajmuje pan Emil Piasecki, ale i także Roman Nacht ze swoimi tutaj historiami, które nam pomagają po prostu wegetować na tej ziemi i przechodzić przez pewne traumy. Bo to są traumy, to wszystko, co jest wokół nas, a pamiętajmy o tym, że traumy nasze wywodzą się w większości z genetyki, czyli dokładnie albo od naszych dziadków, bardzo często rodziców, ale to przeważnie od matek, kiedy one w ciąży przeżyły jakieś traumy, albo jeżeli to była bardzo silna trauma, to oczywiście, że możemy mieć ją w sobie i możemy przenieść na nasze dzieci, czyli naszych rodziców, wnuki, ale możemy je mieć także po przodkach. I teraz, jeżeli patrząc się właśnie tutaj na tą koniunkcję, która jest tak szalenie silna, ona jest tutaj, właśnie ten nów jest w wodniku i jest w tej dładzie wagi, kiedy waga jest tym mariażem, kiedy jest tym jarzmem i jarzmo, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, co to jest jarzmo. To jest takie homoto? Takie coś, co się zakłada na szyję wołu, jedno i drugie, i taka para, dwa woły, albo para wołów pomagała orać. Dokładnie temu Plutonowi. Plutonowi mieszać, wyjmować tą ziemię z głębi i wywalać na drugą stronę. Po to, żeby ta ziemia, która jest na wierzchu, weszła do góry, a ta, która jest na dole, po prostu ta, która odsapnęła, a właściwie nabrała minerałów, bo z deszczem przeszły, no i przede wszystkim wytwarza się tam azot, no i też pod wpływem fermentacji wytwarza się dwutlenek węgla także. Także wytwarza się ten dwutlenek węgla tak w głębi, dlatego czasami jak widzicie po deszczu, to ziemia bąbluje. Takie bąble puszcza. Ale co najciekawsze, ci, którzy mieszkają na takich mokradłach, to czasami mówią, że wodnik, szuwarek jest. Wodnik, czasami mówią różnie, na to mówi się, taki płomień biegnie po polach. Taki niebieski płomień biegnie. Ja to kilkanaście razy widziałem.
To jest bardzo niebezpieczne miejsce wtedy i lepiej tam nie gonić za tym, bo raz, że można, różnie się to odbywa, ale to są takie miejsca troszeczkę magiczne, też mówi się na to i to przeważnie jest na jesieni, ale w czasie lata też można spotkać. Także tutaj mamy właśnie ten obłęd tego wodnika, właśnie w tym nowiu i w tym wodniku. Właśnie on wpływa na naszą, przypuśćmy, psychikę. My go widzimy, a on jest iluzją, bo właśnie tutaj jest Neptun. Tutaj wyżej jest Neptun w rybach i robi tą świadomość takiego, no lekko, no co tu ukrywać, ale takiego, wiecie co to nie wie, o co chodzi, a weź tu postaw kreskę albo krzyżyk. No to on stawia. Głos się liczy. No i większość nas przez pewne zasady i przez pewną kulturę uległości, no taka jest. W tej chwili zwróćcie uwagę, że tutaj te negocjacje, które są i taka miłość w stosunku do młodzieży, tak, no bo to jest ten mariaż, tak, zlikwidowanie na przykład lekcji w domu, czyli nic nie jest zadane do domu. A przecież nauczyciel ma za zadanie bardzo często o czymś opowiedzieć, a potem te dzieci muszą wyrazić to w formie opowieści, pisemnego jakiegoś tam streszczenia, czy też wypracowania. Ciekaw jestem, jak się będą wypisane wypracowania przecież na lekcji. No to chyba, że nauczyciel będzie dyktował. Ale teraz wyobraźcie sobie fizykę, czy matematykę, czy chemię, najbardziej matematykę, ciągi matematyczne. Przez ciągi matematyczne czasami się rozwiązuje nawet 2 godziny. Ja pamiętam te moje ciągi matematyczne, które były właściwie na 3 linijkach w zeszycie, tym dużym zeszycie, nie tym małym to tam nic, ale i tam trzeba było silnie zastosować, tam trzeba było logarytmy zastosować, tam trzeba było deltę zastosować, tam trzeba było sinus, cosinus, tak? No, ten tangens, kotangens. Przecież tam było mnóstwo tych działań, a jeszcze oprócz tego trzeba było jakieś tablice logarytmiczne mieć, a bardzo często też tak było, że po prostu nie pozwalano nam tablic logarytmicznych ze względu na to, że musieliśmy sobie obliczyć. I teraz, jeżeli ten nauczyciel, jeżeli teraz ktoś pomyśli, no ale pan chodził na jakieś... Nie, to był okres mojego liceum, mojej średniej szkoły. To jest zakres szkoły średniej, bo potem jak się pójdzie i na przykład jest się na ekonomii, to rachunkowość jest podstawą. Jeżeli się pójdzie, tak moich 3 kolegów poszło, jeden nie wytrzymał. Zresztą wszyscy go znacie, ale nieważne kto to jest. Ostatnio zapomniał, że w ogóle, że ja istnieję w ogóle. Jak żeśmy się spotkali, on nie pamięta. Ja mu kiedyś przypomnę, jak będzie troszeczkę starszy. Chyba jego córka mnie pamięta, a on nie pamięta. Bo żona na pewno pamięta, bo on nie ma sklerozy. Potem następnie mamy chemię. Równania chemiczne są właściwie bardzo podobne do matematycznych. Pamiętacie? Atom, ile ma tych ujść, ile tych plusów, ile minusów, jak to wszystko połączyć, tak? H2O. To jest proste. Ale przecież możemy wziąć kwas siarkowy. Tak? SiO i coś tam. Tak? Ja już nie za bardzo pamiętam, ale to przecież... A teraz biologia. Przecież biologia jest także chemią, tylko organiczną. No więc jak nie zrobić tego sobie w domu, nie poćwiczyć? To znaczy, że co? Zmuszą do tego, że trzeba będzie tajne komplety robić. Tak było za okupacji niemieckiej, gdzie moja matka kończyła, właśnie moja mama kończyła takie tajne komplety. I mój dziadek stał, akurat mieszkali na samym rogu, i stał za zasłonką przed balkonem, no bo balkon był i była zasłonka, tak, i obserwował z jednego rogu na drugi, przyglądał się, czy Niemcy nie idą, żeby ewentualnie te dzieciaki ewakuować. No i co, do tego samego dążymy?
do tej samej historii, że będzie przychodził nauczyciel, że będzie uczył te 10 dzieci, czy 15 dzieci, czy ileś. Czego? Chemii, biologii, tego wszystkiego. No bo trzeba to jakoś nauczyć. Nauczyciel na lekcji nie da rady nauczyć takich rzeczy. Muszą być zeszyty, muszą być książki, no mogą być ćwiczenia. Jeżeli są ćwiczenia mądre. No, czasami nauczyciel na przykład zrobi tam jakoś, bo ja rozumiem, że jest metoda paznokciowa, tak za moich czasów było, co ja się zupełnie nie mogłem z tym pogodzić, że odtąd dotąd przeczytacie, a on szedł na papieroska. I takich nauczycieli było mnóstwo. Już to ja mogę, będzie kiedyś taki program, jak uczyć, jak nauczyć. I zresztą ci, którzy chodzą na moje zajęcia, zresztą macie tu dokładnie przykład. Tutaj wiele osób już zna astrologię, które mnie oglądają od początku do końca, bo słyszę, jak rozmawiam przez telefon z wami. I jestem nie zaskoczony. Przecież ja wiem, że uczę. Ja w tej chwili uczę astrologii. To nie to, że ja opowiadam o czymś. Właśnie uczę, dlatego że waga jest uczeniem. Czy związek małżeński nie jest uczeniem się siebie nawzajem? Bo ktoś powie, nie, proszę pana, panna to jest higiena umysłu. A waga właśnie jest ten układ, ci jawni wrogowie. Oni się dopasowują. O czym mówi właśnie Emil Piasecki. O czym mówi? Bo inaczej są tragedie życiowe. Przecież następnym znakiem po wadze jest skorpion. Pogranicze życia i śmierci. Jak się nie nauczycie, to zetkniecie i prąd plus i minus i was krzesło elektryczne będziecie mieć za darmo. Przecież to nie ma większej wiedzy jak astrologia. Ja nie mówię, że trzeba ją znać, ale trzeba przynajmniej się orientować, co jest, gdzie, po co i na co. Ja wiem, że ja w tej chwili wam pokazuję, jak to jest, ale wy musicie zrozumieć. Teraz wam coś pokażę. Patrzcie, tylko dokładnie. Tu jest waga, ale tutaj, gdzie jest skorpion, są ryby, ofiary. Czy my nie jesteśmy ofiarami wszystkich powstań, wszystkich działań, każda rzecz. I u nas tak, oj, dorobiłeś się, to jesteś ofiara, już skarbowy. Jak coś, to ofiara, to tamto. Przecież ten naród się składa tylko wyłącznie z ofiar. Przecież w tej chwili mamy taką największą ofiarę, jaką mamy, ale sama siebie zrobiła, to jest ten pan z Sieradza. Ten chłopak z Sieradza. Nagle został ministrem z maturą? Jeszcze się chwali, że on ją ma. Mógłby powiedzieć, czy jakby mnie się ktoś zapytał, czy ja mam maturę, to bym powiedział, a co to pana obchodzi, czy ja mam maturę? Pan mnie chce egzaminować, ja mogę pana przeegzaminować. Tak mnie się pytają wszyscy ci, którzy się uczą u mnie, czy ja wydaję dyplomy. Po co dyplom? Po co komu dyplom? Proszę, to jest dyplom mój. To, co do was mówię, to jest mój dyplom. Tak, chcą w astrologii zrobić szkoły i wydawać dyplomy. I on jest dyplomowany astrolog. No. Zaledwie na świecie są, to co się orientuje, to są 2 albo 3 szkoły. Jedna jest w Indiach. Szkoła trwa 25 lat. Te szkoły, bo tam jest dużo tych szkół, ale one trwają 25 lat i trzeba mieć skończone 24 lata. I teraz zobaczcie, 25 lat uczy się, skąd pieniądze na to? Trzeba mieć niezłego sponsora, no nie? Albo miał mieć spory majątek. I wtedy się jest astrologiem, tak. I wtedy się pracuje, na przykład, podejrzewam, że pracują w liściach palmowych albo jeszcze, zresztą w Indiach to jest zupełnie inna sprawa, ja to też kiedyś opowiem. Ale tutaj w Europie na Sorbonie jest szkoła o astrologii. Tak jest, ale to jest historia astrologii. I ja się bardzo cieszę, bo już w Polsce też zaczynają powstawać pewne elementy historii astrologii, które na przykład propaguje, bo też nie prowadzi w ten sposób, co powinien, pan Piotrowski.
właściwie powinno się inaczej to poprowadzić, ponieważ są dzisiaj pewne działania i są takie działania w sztuce i są działania takie w fizyce jeszcze nie, ale w medycynie tak. No, między innymi ja mam taką jedyną książkę, którą tutaj wydał lekarz i mam nadzieję, że tego lekarza ściągnę i będziemy rozmawiać. To jest profesor medycyny i z którym będziemy rozmawiać na temat właśnie dlaczego, jak, o co tu chodzi. I teraz to, co wam opowiadam teraz tutaj o tej Polsce, że to jest tak szalenie ważne, że teraz te wszystkie historie, które się dzieją wokoło tego wodnika, a właściwie wokoło tej koniunkcji Słońca z Księżycem, która otwiera ten cały spektakl tych wszystkich inicjatyw, to pamiętajcie o tym, że to jest zupełnie inny horoskop. Już mają Stany Zjednoczone, inne ma Rosja, inne ma Indie, inne ma to. A przecież w Indiach są takie same strajki rolne, jak i u nas. Takie same są strajki w Grecji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Anglii. W Anglii nie wiem, przepraszam, w Anglii nie wiem, ale w Brukseli, w Niemczech, w Holandii, w Czechach, w Rumunii. Nie wiem, czy na Węgrzech są. Nie jestem pewien. Nie orientuję się. I wszystkie te strajki mają jedno zamknąć pewne granice. Nie wpuszczać pewnych rzeczy. Teraz tutaj słyszałem, taka młoda dziewczyna się wypowiada, że po co nam te sery polskie są niedobre, francuskie są. Tylko ona się nie orientuje o tym, że te sery, które są na naszym rynku, one są robione w fabrykach, ja nie wiem jak się to nazywa, te serownie, które są na terenie Polski. To są z naszego mleka. Ten fromage, nie fromage, nawet on ma etykietę francuską i wszystko, to jest robione w Polsce. Tak, większość winniczków, które jemy, to są z Polski winniczki. Te ślimaki, które są wywożone. Za moich czasów, mojej cioci, moja ciocia skupowała dokładnie jaja i dokładnie kury i koguty. Ale przede wszystkim, co się robiło z kogutów? Te grzebienie i te no nie wiem jak te korale takie, odcinało się kogutom i one szły do Francji jako pierwszorzędny smakołyk. Francuzi to uwielbiają. Zresztą Francuzi bardzo dziwne rzeczy jedzą po rewolucji francuskiej, nawet restauracje mają ze szczurami, no między innymi żaby. Chociaż trzeba z żabami, ja pamiętam jeszcze jak mieszkałem na Łęgach, tutaj przyznaję się, sierackich, to na Łęgach łapano żaby i chłopcy nabijali na taki ruszt, zabijali żabę tak o glebę czy tam o kamień i nabijali na ruszt i przypuść opalało się nad ogniskiem, a ognisko, wyobraźcie sobie, było dokładnie z placków krowi wysuszonych. I tam na dno kładło się ziemniaki. Ziemniaki, przynosiło się takie masełko w osełce. Osełka to było takie zgniecione tak wzdłuż masło i ono było opatulone przeważnie albo w ten łopian, albo w liście chrzanu. Bardzo różnie to było, to w zależności co na rynku było. Rynki były zawsze we wtorki i w piątki, to co pamiętam. I tam moja babcia, czy tam ciocia kroiła taką osełkę na pół, brała ten liść chrzanu, tak troszeczkę przeginała, to wsadzaliśmy w taki garnek, taki kamionkowy garnek i w taką siatkę z takich sznurków. Dzisiaj można kupić taką siatkę w Ikei i się biegło na Łęgi sieradzkie, zbierało się z chłopakami tego chrustu. Oczywiście w tej siatce też tam były ziemniaczki
no i się podpalało to coś. Słuchajcie, ten zapach no tych krowich min czy placków to jest niezapomniany zapach. Nic tak pięknie nie pachnie jak właśnie tutaj ten zapach. Słuchajcie, to jest ta agnichotra, no to jest agnichotra. Po prostu ci, którzy znają zapach agnichotry, to jest agnichotra i to jest coś tak przepięknego, tak fantastycznego, tak idealnego, że słuchajcie, do tej pory akurat mieszkałem nad morzem i nigdy nie mogłem znaleźć tych placków, ponieważ tam, gdzie mieszkałem, były bagna i tam, gdzie krowy chodziły po miękkiej ziemi, takiej bardzo, na te poligony były i często zalewane, także nie mogłem nigdy znaleźć takiego suchego placka, wiecie o co chodzi, takiego, żeby można ich zebrać, a wtedy pamiętam jeszcze w dawnych latach, że w niektórych chałupach zbierało się i to wcale nie tak dawno. Słuchajcie, to były 60., nawet chyba do 70. lat zbierało się właśnie te placki, pod strzechę się kładło i tym się opalało cały rok. Autentycznie. I to wcale nie było z biedy. Pamiętajmy o tym, bo ktoś powie, ojejku, jaka bieda była. Przepraszam, to wcale nie była bieda. To jest właśnie prawdziwa ekologia. To jest prawdziwy stosunek. I dlaczego? Dlatego, że ten popiół wyrzuca się na ziemię i ten popiół, słuchajcie, nie uwierzycie. Tutaj akurat w tym domu miałem taką sytuację, że już likwidowaliśmy piece. No i sąsiad miał piec i przyniósł całe wiadro tego popiołu. Ja mówię, wywal tu, a mówię, ale to jest przecież popiół, mówię, z węgla. Ja mówię, no i co z tego? Wywal to tutaj do ogródka i wysyp. Słuchajcie, jak pięknie malwa rośnie w tym popielu. Jak fantastycznie winorośla rosną. Ja tym popiołem posypałem tam w okolicach bluszczy. Te bluszcze są niewiarygodnie piękne. Mają tak jak dłoń te liście teraz. Coś fantastycznego. Jeżeli nie ma popiołu, to po prostu Dlaczego? Dlatego, że popiół trzyma wodę. Kiedy jest susza, popiół nabiera nasionka wodą. To jest coś fantastycznego. To jest węgiel. To jest wiecie o co chodzi. I teraz nabiera. Jeżeli teraz nauczyciel nie wytłumaczy tego, na jakiej podstawie jest, potem całej biodynamiki, całej historii, bo biodynamika jest także wiedzą astrologiczną, tak? Ale to nie chodzi o tą biodynamikę, tylko płodozmianą całego układu, dlaczego była trójpolówka, po co była ta trójpolówka, dlaczego, bo ptaszki się zapalą, ptaszki świetnie wiedzą, kiedy to się robi, ptaszki mają świetną pamięć, bo potrafią do Afryki trafić, a tutaj taka dziewczynka nie potrafi trafić i głupoty gada i potem wszyscy są obrażeni, bo takie głupoty gada, że to się w głowie nie mieści, staje nie za tymi, co giną, tylko za tymi, którzy strzelają i na lotniach wpadają. Zaraz, zacznijmy od tego, że czasami trzeba pomyśleć, gdzie jest co, gdzie jest prawda, bo prawda niby stoi po środku, tak, waga jest, waga ma właśnie te dwie szale. Tak, taka jest prawda, ale prawda jest z jednego punktu i z drugiego punktu, tylko jest jedna rzecz. Równowagę Yang-Yin jest bardzo ciężko znaleźć wtedy, kiedy nie ma równowagi. I równowaga nie jest wtedy, kiedy jest prawda wyłożona, tylko jest, kiedy jest prawda objawiona. A prawda objawiona jest to dekalog i proste. I nic więcej nie potrzeba. O tym mówi pan Tyjrowski w swoich programach. O tym będziemy my rozmawiać w Offsetce. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to jest dekalog, jeżeli ktoś nie ja nie mówię o kodeksie Hammurabiego, to nie jest kodeks, to jest pierwsze prawo, które jest bardzo groźne, ale w sumie właściwie czy potrzebne, dzisiaj by się przydało. Jak ktoś brednie gada, to od razu go tam, a nie, że brednia staje się prawdą. To, co zrobił. Tak jak pokazano to w pewnych sytuacjach, które są beznadziejnymi sytuacjami, bo niektórzy uważają, że jak oni mówią, są złotołuści i tylko oni mają prawo do prawdy. I w tej chwili taka rzecz jest. Jedni odeszli i drudzy odeszli. Przepraszam, ale to jest taka prawda, że to jest gówno prawda. No taka jest prawda. Zarówno jak ta opcja, która odeszła,
miała beznadziejne prawo i prawdę. Co prawda, to prawda była taka, ale już ta prawda to jest zupełnie objawiona prawda. Czasami się zastanawiam, na przykład jak wtedy było w tej dziedzinie medycyny. No to przecież był horror. To był horror objawienia prawdy. Nie docierało. I do tej pory jeszcze widzę ludzi w tramwaju siedzących w maseczkach. I co ciekawe, to są nawet czasami młodzi ludzie. Więc gdzie są ci pedagodzy? Gdzie są ci nauczyciele? Gdzie są ci wszyscy wychowawcy? Gdzie są? Ja już nie mówię o lekarzach, bo lekarze co prawda z tej ziemi, właśnie o której mówię tej sieradzkiej, jest lekarz, który mnie zadziwił. Byliśmy razem, studiowaliśmy. Powinniśmy się, znaczy znamy się, ale znamy się tylko bardzo krótko. Ja byłem na jednej prywatce razem z nim i mam nadzieję, że dzisiaj pana profesora zaproszę do Wsetki i będziemy rozmawiać tutaj o prawdzie objawionej, nazwijmy to tak, i właśnie ziemi sieradzkiej, to jest najciekawsze. Zresztą poznacie kilka osób z ziemi sieradzkiej, to jest coś niesamowitego i dlatego też dziwię się, że niektórzy jeszcze uważają, że mogą korzystać z tego, nie umiejąc walczyć o rzeczywistość. Czasami się niektórym objawia, niektórym. No tak, ktoś dzwoni, ale przepraszam, nie mogę odebrać i będę musiał tutaj rozłączyć, ale to jest taka sytuacja, że w tym momencie no, są ważniejsze sprawy jak... Dobrze, już. Miejmy nadzieję, że on chyba zmądrzał telefon. Tak, już się rozłączy. Także mamy właśnie taki układ. Teraz ja nie chcę już omawiać tego układu w inny sposób, bo moglibyśmy aspekty zrobić, ale nie chcę aspektów robić, bo wolałbym to z Tadeuszem zrobić kiedy indziej i w pewnych momentach, kiedy przyjdzie czas. Podejrzewam, że nie szybko Wsetka powstanie, jeszcze trzeba podejrzewam, że tak do kwietnia poczekać, czy do świąt. A nawet po świętach może, nawet nie wiem kiedy są święta, ale to jest najważniejsze, żeby po prostu tutaj pokazać. I jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, która jest bardzo ważna, o której mówiłem już i nie chcę się powtarzać, bo cały czas powtarzać i cały czas wałkować, to zwróćcie uwagę tutaj na górę, właśnie gdzie mam palec, tutaj, Uran z Jowisza. Jest na samej górze. Jak patrzymy na kosmogram, to szukamy zawsze planety, która jest na samej górze. Polska ma Wenus. Dlatego my jesteśmy takimi... Wenus to jest planeta bardzo dziwna. Bo tak, w rzeczywistości zajmuje się pieniędzmi. W rzeczywistości zajmuje się miłością. I w rzeczywistości zajmuje się takimi sytuacjami, troszeczkę tworzy takie sytuacje beznadziejne. Czyli wszyscy nas kochają, ale za co? I to daje taki efekt takiego troszeczkę też lenistwa takiego. Tak, Wenus nie jest taka... Faktem, że my akurat mamy Wenus w byku. I ta Wenus w byku jest taką Wenus, no powiedzmy, że autorytatywną. Tak by można było to powiedzieć. I dobrze, że jest autorytatywna, dlatego że my Polacy jednak w każdej sytuacji potrafimy się znaleźć. To jest spowodowane wieloma rzeczami. Jedna z najważniejszych rzeczy to jest właśnie te przypadki tak zwane, czyli kiedyś panie za chlebem i umiejętność ciężkiej pracy, zdobywania charówy, no to jest Amanda i na przykład yerba mate, tak? Amanda, ta w Argentynie. To są to panie za chlebem. Drugie to są właśnie te ucieczki przed powstaniami albo zsyłki
gdzie mamy Bajkał i nie mamy nic z tego, ale to Polacy odkryli. No i mamy także tam jeszcze jakieś inne odkrycia na tym, w tej Rosji. Między innymi, no co tu ukrywać, ale katorgę naszych rodaków, kiedy odkrywaliśmy i budowaliśmy tą Syberię, tak. No, to trzeba przyznać, że tam wysyłano nas. No i między innymi to już nie była taka, ale to no, też w pewnym sensie ten trakt kolejowy, który budowali Polacy, no i tam do Mandżurii i potem tam już zostali i tam mamy swoich, gdzie o dziwo nie potrafimy ich nawet poprosić o to, żeby przyjechali tutaj, bo oni proszą się bardzo. Oni się bardzo proszą. Znamy w naszej pamięci tylko, znaczy za naszych czasów tylko ci z Kazachstanu, ale ja pamiętam takiego człowieka, który był nauczycielem i w telewizji pracował łódzkiej, który pojechał tam jako egzaminator języka polskiego. Ci, którzy mieli znać język polski, przecież nie wszyscy mogli znać język polski i pozostawiono ich. Nawet jeden przyjechał do mnie i strasznie płakał, że on nie może przyjechać. No ale po prostu pomogliśmy mu i załatwić i mieszka u swojej rodziny gdzieś w Białostockim. Ta rodzina go całkowicie przyjęła i przecież ziemia do niego należy, bo do jego przodków, tak? No więc tam się bardzo ładnie podzielili, bardzo ładnie go przyjęli, naprawdę bardzo ładnie go przyjęli. Może dlatego, że jeszcze pamiętano, to nie było tak dawno, to było za cara oczywiście, ale jednak. Ale przecież nie za cara w latach, no co tu zsyłano jeszcze w bolszewizmie, teraz, niedawno, w latach 50, ja nie pamiętam, czy nie 60 coś, zsyłano na Syberię górników, Ślązaków. Właśnie ja się dziwię, że oni o tym nie mówią, że Ślązacy trzymają to jakoś tak, nie rozumiem tego, dlaczego. Przecież to tak jak plan Wisła, bo to był później po planie Wisła, bo plan Wisła przecież bardzo długo trwał. To nie był taki, co brał pan Kiszczak w tym udział i pan Jaruzelski i pan jeszcze. No pan Jaruzelski wtedy właśnie stacjonował no właśnie w Sieradzu. Ciekawe, no nie? Bardzo się lubię bawić tym Sieradzem, dlatego że ten Sieradz jest zabawowy, bardzo, bardzo zabawowy. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, o czym ja mówię. Ci, którzy wiedzą, a przede wszystkim wiedzą ci, którzy połknęli tą czerwoną żabę, to tak, oni wszyscy wiedzą, o co chodzi. I pewnie w tej chwili dostają białej gorączki. Bardzo dobrze, bo może wam pot wyjdzie ta głupota. I wreszcie się ujawnicie. Bo chyba o to chodzi. I teraz przyglądam się temu kosmogramowi. Słuchajcie, naprawdę, tak jak się przyglądam, patrzcie, wszystkie planety są tutaj. Wszystkie. I teraz tak, jeżeli patrzymy, tutaj jest higiena, tutaj jest tutaj jest higiena, czyli 6. sektor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj są te negocjacje małżeńskie. Tutaj są banki, finanse. Teraz zobaczcie, tutaj jest Saturn i Neptun. Więc rozumiecie, dlaczego mówi się o tych pieniądzach. Tutaj raz Saturn, mówi się tak bardzo twardo, a potem się tutaj bajki puszcza. I tutaj jest ten pedagogiczny, ten filozoficzny. Zobaczcie, tutaj mamy Saturna i mamy Merkurego. Zobaczcie, jak się zmienia szkolnictwo, jak się zmienia to wszystko tutaj. No i tutaj mamy Chirona, który jest właściwie Chiron. Chiron jest w ogóle lekarzem. Chiron daje medycynę. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Teraz będą uczelnie zmieniać, teraz będą likwidować jakieś działy na Akademii Medycznej. Ja jest ciekaw jestem, o co tu chodzi. Jak można w dodatku, no jeżeli są testy, tak nie, na medycynie, no to już jest koniec. Słuchajcie, lekarz, i teraz się opowiada o lekarzach, że jeżeli się wprowadziło reguły,
Jeżeli lekarz nie jest lekarzem, tylko jest człowiekiem, który ma reguły. Jeżeli on jest lekarzem, przypuśćmy w założeniu laryngologiem, to nie może wam wypisać recepty na serce jakiegoś tam leku. Albo na przykład on jest okulistą, nie może wypisać na cukrzycę. Nie może. A już, broń Panie Boże, nitroglicerynę. To słuchajcie, już zaczęło się za mojego ojca, kiedy właśnie między innymi wypisał nitroglicerynę, będąc lekarzem stomatologiem. Bo nie był dentystą. Bo lekarz później miał taką specjalność dentystę. Tak, bo lekarz dentysta to jest ten, który robi protezę, zakłada protezy. To wiecie, technik dentysta robi tą protezę, a lekarz dentysta zakłada tą protezę. I teraz są właśnie ci lekarze, którzy tylko potrafią wyrwać ząb i wprowadzić implanta. I macie, i dlatego oni przerobili sobie na dentystę. Dentysta. A stomatolog leczy migdałki, stomatolog to jest normalny lekarz, tylko różnica jest w tym, że on jamy stoma, czyli jama ustna leczy i aż do migdałków, a właściwie bardzo dużo w dawnych czasach, przecież są chirurdzy szczękowi. To gdzie jest taki zawód? Przecież chirurg szczękowy to będzie chirurg, czy będzie stomatolog? Bo to jest lekarz, który kończy stomatologię i robi specjalizację chirurgię szczękową. I zawsze każda specjalizacja powinna trwać minimum rok. Niektóre trwają 3 lata. I trzeba potem zdać, no oczywiście, egzaminy i to wszystko, żeby dostać ten tytuł. Ja nie wiem, jak jest teraz, bo za moich czasów moja mama miała 3 specjalizacje, ojciec miał chyba 5 albo 6. Bo moja mama była pedodontą, ortodontą i zachowawczą miała. Zachowawcza to jest taki normalny stomatolog, który tam przyjmuje was gdzieś tam w poradni i wierci zęby, wyrywa. A chirurg już jest czymś innym. Potem są ci protetycy, bo moja mama nie była protetykiem, mój ojciec był protetykiem. Robił taką specjalizację. No i był chirurgiem przede wszystkim, chirurgiem szczękowym był. I teraz, ponieważ pacjent mu mdlał na fotelu, wypisał siostrze nitroglicerynę. Obok była apteka, przeskoczyła siostra, zabrała tą nitroglicerynę, zostawiła tą aptekę, to podano nitroglicerynę, a potem był wezwany do tego, ale to już kiedyś opowiadałem. I był kolega, jego kolega ze studiów, mało tego, razem byli asystentami na patologii. Czyli dokładnie mój ojciec był asystentem przez równe 5 lat na patologii. A na patologii trzeba być już lekarzem, tak? No więc był lekarzem, a nie stomatologiem. Stomatologię dorobił później, gdzie poznał moją mamę. No więc to jest taka sytuacja. Także słuchajcie, ta paradia jest i do dzisiaj i coraz bardziej ona jest. Czyli lekarz, chirurg nie może wypisać tych, na przykład jakieś recepty, czy podpisać recepty, tak? No bo pacjent przychodzi, panie doktorze, niech pan mi powtórzy te leki. A jeżeli widzi, że te leki nie są jakieś bardzo specjalistyczne, no chociażby na cukrzycę, macie to. To jest właśnie ten lek, który pokazuje. I to jest, słuchajcie, to nie jest tak, że popatrzcie, to jest to wszystko, ale gdybyśmy zlikwidowali te punkty, to jest świat. To jest cały świat. Także jeżeli ja mówię o Stanach Zjednoczonych, jeżeli ja mówię, to tylko ascendent, descendent, medium celi i te sektory się tylko zmieniają. Ale planety się nie zmieniają. Planety są w tym samym miejscu. Jeżeli ten nów jest w wodniku, to co na świecie jest w wodniku. To nie jest tak, że ktoś powie, ale wie pan, gdzieś tam w Rumunii to jest. On tylko zmieni godzinę i zmieni, jeżeli mamy kosmogram danego kraju, to możemy tak samo zrobić jak tu i tam będzie oczywiście, że inaczej. Może być identycznie. No dlaczego nie? Bo oni mogą mieć na przykład na ascendencie raka, tak, to pójdzie rak, ale tutaj mogą mieć tak domami, że akurat zahaczą o te same domy. Może tak być.
albo w ogóle obróci się i zupełnie będzie. Także to nie możemy mówić, że nie. Niektóre kraje, tak jak my mamy bardzo podobną historię jak Meksyk. Jeżeli przyjrzycie się Meksykowi i Polsce, to bardzo podobną historię mamy. Bardzo. Powstania prawie dlatego chłopi Reymonta są jakby, oni czytają tych chłopów Reymonta i nie wierzą, bo dla nich jest to normalne. Wszystko, ta jagna, tam, te wszystkie elementy tutaj tej powieści, tak, są. I tak jak jest chociażby Quo Vadis, który jest ogólnie światowy, tak, ogólnie światowy, ale to już jest zupełnie co innego, bo to jest Rzym. A tutaj chodzi o typową polską wieś, którą możemy przenieść do Meksyku i ona tak samo Meksykańczycy fantastycznie każdy moment pojmują i dla nich jest to. Dlatego, że mamy tam samą historię, mniej więcej podobny folklor i mniej więcej podobne problemy. Problemy są też. Słuchajcie, kończę, zostawiam Was z tymi problemami. Pokazałem Wam, jak to wygląda, ten nów. Ten nów jest faktycznie nowiem fantastycznym dla Polski. Zresztą, co tu ukrywać. I to, co podziwiam tutaj, pomysł tych 30 dni rolników, nie wiem, czy oni wytrzymają, czy nie wytrzymają, ale tak widzę, wytrzymują. Zmobilizowanie wszystkich rolników na świecie do tego samego, bo to jest międzynarodowe i to, co powiedziałem wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam już kiedy, że powinni się rolnicy zjednoczyć na poziomie takiego jakby ONZ-u, stworzyć jedną wspólną brać i mocno z sobą współpracować, bo to pamiętajmy o tym, że gospodarstwo rolne, nawet jeżeli jest 10-hektarowe czy 20-hektarowe, ono wyżywi tylko iluś miastowych ludzi. Jakieś małe miasteczko, no ile on może mieć tych krów? 10 krów po 10 litrów, no to ile to jest? No to, a litr mleka codziennie potrzebujemy mniej więcej, tak? A jeżeli będziemy patrzeć na masło, to może zabraknąć tego masła, będziemy musieli z jakiegoś innego okręgu ściągać to masło, gdzie tych krów ma więcej, na przykład na tych przypuśćmy 20 hektarach ma 20 krów. Nie wiem, ja nie potrafię przeliczyć, jak to jest, mimo to, że rolnictwo jest moją pasją, ale właściwie hodowla zwierząt jest moją pasją, a rolnictwo trzeba znać i miałem nawet iść do technikum, skończyć zamiast liceum technikum rolnicze, ale w Łodzi nie było takiego, było tylko ogrodnicze i nie żałuję, nie. Ja z ogrodnictwem nie chcę mieć nic wspólnego, bo nie jest to dla mnie żadna pasja. Nie. Dla mnie jest hodowla zwierząt, to jest coś fantastycznego. Moja siostra skończyła cioteczna moja siostra jest zootechnikiem, chyba w Tomaszowie kończyła to technikum i bardzo żałuję, że no gdyby była, ona jest starsza ode mnie o rok, gdyby była młodsza, to może bym razem z nią pojechał tam i jakoś tak przy niej, ale tak to. I też powiem szczerze, że akurat to był ten okres, kiedy ja bardzo ćwiczyłem, to znaczy tutaj byłem w Warszawie w szkole i ja nie miałem z nią kontaktu, bo to moja siostra, także córka mojej mamy siostry. I tu był ten mankament, że wyjechała, no pojechała, potem jak przyjechała, to mnie chciała zaprosić na maturę, ja już nie miałem czasu wtedy. Nie to, że to, ale ja miałem bardzo napięty. Naprawdę, słuchajcie, ja ten okres maturalny, mój okres był wyjątkowo napięty, dlatego, że miałem już zajęcia plastyczne, już miałem 3 razy w tygodniu zajęcia, właściwie 3 razy, 4 razy. No i oprócz tego jeszcze Warszawa, naprawdę ja nie miałem czasu. To nie było tak, że ja jak patrzę teraz na swoją młodość i tak czasami wyjmuję te kalendarze, gdzie co było, jak to no to naprawdę czasami
podziwiam sam siebie, że miałem na to siłę wszystko. No ale jednak młodość daje ogromną siłę, ale to mi dało to, co teraz dzisiaj mam i mogę Wam tutaj opowiadać, czy na przykład przeprowadzać jakieś analizy, które są potężne w swoich interpretacjach, ale to wszystko to jest to, że właśnie miałem tych podwójnych nauczycieli, podwójnych wykładowców i zupełnie inaczej podchodzę tutaj do niektórych rzeczy, bo gdybym kończył jedną szkołę, to może by było tak głupio, bo bym miał tylko ten jeden, a tak to miałem fantastycznego historyka, chociażby w szkole średniej i fantastycznych w Warszawie wykładowców tam miałem historii, to byli z panu wykładowcy, no więc wyobrażacie sobie jakie wiadomości. I też to były czasy inne, ale później oczywiście łatwo było ustawić to w pionie, chociaż powiem Wam, że szkoła narozrabiała bardzo dużo, ponieważ my nie potrafimy określić czasu. Kiedy się skończył romantyzm, kiedy był pozytywizm, w jakim okresie, w jakich latach, na przykład i z historią, z którym powstaniem, jakim powstaniem, dlaczego. No wiemy, że romantyzm to, ale to romantyzm, tak, no tutaj no, Norwid, ale pomiędzy Mickiewiczem a Norwidem była ogromna różnica i to byli zupełnie inni. I gdzie działali bracia Norwidowie, a gdzie działał Mickiewicz, tak? I Mickiewicz z kim się spotykał? Z Puszkinem i teraz Puszkin na przykład, tak? I teraz na przykład w założeniu weźmy Szołochowa, czy weźmy chociażby kogokolwiek z tamtych czasów, tak? No Szołochow akurat to nie jest ten czas, ale daję Wam rówieśnicy, kogo to byli. Nie za bardzo to potrafimy w historii umieścić, w filologii tak, jeżeli ktoś jest filologiem, to potrafi to zrobić, ale już później jak on zdaje na studia to filologiczne, to on się musiał tego nauczyć. Ale jeżeli taki człowiek, który tak jak szedł na plastyczną, na Akademię Sztuk Pięknych, no to zupełnie inaczej to wyglądało, zupełnie innej historii się uczyłem i dlatego nie to, że w liceum, to nie, tylko z przygotowania. Dopiero później, kiedy zrobiłem sobie ten harmonogram, kiedy już, krótko mówiąc, sam musiałem uczyć, tak w tej chwili uczę astrologii, właśnie muszę tego uczyć, muszę przestrzegać tej historii, tych czasów, tej tablic historycznych, to te tablice historyczne zupełnie inaczej wyglądają jak nas uczono. Dlatego, że z fizyki mieliśmy moment, kiedy właśnie był Newton, a nie uczono, kiedy Newton był. I co było wtedy za czasów Newtona, co było kiedy były czasy Kolumba i na przykład chociażby Robinson Crusoe, no nie? Mi się wydaje, że ta książka była wydana wczoraj, czy przedwczoraj. Piętaszek i to wszystko, że to było przedwczoraj. Przecież to jest jedna z najstarszych książek w ogóle w literaturze. Tutaj właściwie ona sięga prawie że chyba średniowiecza, jeżeli się nie mylę. I to jest przecież bardzo stare wydanie. To jest, nie pamiętam, które wydanie, ale to jest bardzo, bardzo stare. Także mogę tutaj pomylić się, ale jeżeli możecie, to napiszcie na dole Robinson Crusoe, w którym roku powstał i zobaczcie, jak dawno i ile literatury jest później, tak? I jaki jest okres przejścia tego, a tak ten Robinson Crusoe jest cały czas karmiony i cały czas on jest aktualny, bo to jest aktualna rzecz. Niedawno przecież ten samolot, który się rozbił tam gdzieś w Ameryce i tam ci ludzie nawet powstał film, ale tam jeszcze był kanibalizm do tego wszystkiego. Ale mamy te same problemy, ten sam problem bycia samemu gdzieś tam i tworzenia tego państwa, tej hierarchii, tego wszystkiego. I to jest właśnie, to jest ta pełna astrologia, tak mamy Moby Dicka, tak ten film o wielorybnictwie i mamy właśnie w tym momencie, kiedy jest w tym najstarszym filmie, jest przybijany do masztu właśnie moneta z zodiakiem i to jest to pokazanie właśnie pana kapitana Ohaba, tak, który tam
i potem zapraszanie jego, kiedy jest ten film, już on ginie i ta ręka zaprasza nas do tych czeluści wodnych. Właśnie to jest ten Neptun, który jest właśnie w rybach. To jest tutaj właśnie, to jest właśnie ten opis tu. Tutaj jest ten Neptun. I to jest ta, wiecie, ta fala, ta ręka, on tam ginie. I to są te wielkie role filmowe, ale jednocześnie też te wielkie wskazówki dla nas, które my pokazujemy, które uczą nas rzeczywistości, w której nigdy nie będziemy. Ale jednak nasza wyobraźnia, nasza perspektywa, której nigdy w życiu żadna sztuczna inteligencja nie potrafi tego zrobić, ani nie będzie potrafić ten Algol czy Alean, tam nieważne jak to się nazywa, ale i także komputer. Dlatego, że nigdy tego nie zrobi, ponieważ zawsze ta literatura powstaje nowa, jeszcze świeższa, mimo to, że ona czasami powstaje poprzez tą sztuczną formę i ta sztuczna forma przychodzi do literatury, ale z niej fragmenty tylko są istotne, a nie całość. A z tego nie zrobi sztuczna inteligencja, bo to jest nasza wrażliwość umysłu i wrażliwość właśnie tej koniunkcji Słońca z Księżycem w wadze. I ten mariaż myśli, który jest, no przypuśćmy, niedostateczny w tej chwili, można tak by było powiedzieć, albo zero-jedynkowy w świadomości młodych ludzi, ale młodzi ludzie już niektórzy poszukują jakby centralnej myśli wszechświata, tak? A jesteśmy dziećmi tego całego kosmosu. I to na tyle. Trzymajcie się, to takie doprowadzenie Was do pokazania, jaka Polska jest szalenie silna, jaka jest ważna. Dołóżcie swojego intelektu do tego wszystkiego. Zobaczcie, że to nie jest tak, że my jesteśmy sami. Zobaczcie, że oddolny ruch stworzył odgórny ruch, który nawet bije w Indię i bije w każdego człowieka, który trzyma motykę w dłoniach i raz w życiu trzymał, który wie, co to znaczy, bo ci, którzy nie wiedzą, niech raz chwycą za motykę i niech coś zrobią tej ziemi, żeby ta ziemia mogła się odwdzięczyć czymś najpiękniejszym, czyli to, co możemy skonsumować, bo po to ona jest. To nie jest po to, żeby ją deptać i niszczyć i zniewolić. Nie, ona kocha to, kiedy my coś robimy na niej, dlatego że nawet jeżeli nas nie ma w tej dżungli, to ta dżungla też żyje dla nas, dlatego że ona właśnie oddycha i ten dwutlenek węgla potrzebuje, to wszystko potrzebuje. Ona sobie daje radę ze wszystkim, przyroda sobie da kompletnie z każdym ruchem człowieka, tylko niech człowiek nie przesadza. Człowiekowi nie wolno przesadzać. A od XIX wieku zaczęliśmy lekko przesadzać. Wprowadziliśmy fabryki, wprowadziliśmy to eksploatację i w tej chwili też eksploatujemy gdzieś tam. My nie widzimy tego, ale to jest. A ci, którzy zajmują się tak zwaną ekologią, niech się zastanowią nad jedną rzeczą, że kiedyś młotek przechodzi z pokolenia na pokolenia, a dzisiaj młotek, ten ekolog, wyrzuca albo robi z jakiegoś plastiku rączkę, która w ogóle nie ma sensu. Po co rączkę robi z plastiku, a nie z drewna? A nie robi ten młotek z takiej stali, żeby się ten młotek nie rozwalił, tylko żeby następne pokolenia było. Nie, dzisiaj się przetapia i robi się cały czas jakiś taki manewr, bo jest ekologia. No i właśnie to jest ta ekologia, o której kiedyś rower starczał, przypuśćmy, na 20 czy na 30 lat, bo nie rdzewiał to, a nawet jak zardzewiał, to się nic nie stało. Tak to się mówi, ruskie rowery były. I tam im bardziej zardzewiały, tym lepiej jeździł. Bo taka prawda. A dzisiaj rower ledwo wytrzymuje tam 4 lata, już przestaje być modny. Zastanówcie się nad tym. I odzież taka sama była. I dzisiaj odzież. Nie chcę Wam pokazywać, ale mam czapkę, która jest zrobiona z butelek po wodzie mineralnej. Czapka zimowa. I uważacie, że to jest w porządku?
Przecież tego nie da się zutylizować już. Już się nic nie da zrobić. A wełnę można było. I w ten sposób powstawała wełna szetlandzka. I był szmot. I skupowano butelki, i skupowano garki, i skupowano wszystko. A dzisiaj nie. I wy jesteście ekologami? Ekolodzy wielcy? Wielcy zieloni? Bzdura na kółkach. Trzymajcie się z Bogiem. Ci, którzy pamiętają, jak było. Ci, którzy mogą jeszcze cokolwiek powiedzieć światu, jaka jest prawda. Jeszcze raz trzymajcie się na rany Chrystusa. Tragedia.